Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was zdjęcie. Co widzicie na tym zdjęciu? Na tym zdjęciu jest dużo ludzi. Co robią ci ludzie? Na co ci ludzie czekają? Oni są na lotnisku i czekają na samolot. Ale dużo ludzi, ludzie czekają. Kiedy mówimy ludzie, a kiedy ludzi? Ja wiem, że to jest problem, bo często słyszałam to pytanie. Dorota, ale jaka jest różnica? Ludzie, ludzi? Spokojnie, dzisiaj wszystkiego się nauczycie. Jaka jest różnica między formami ludzie i ludzi? Pamiętajcie też, że możecie uczyć się polskiego w mojej szkole online, w której uczy się dużo ludzi z całego świata. A teraz zaczynamy lekcję. Jeśli chodzi o słowo ludzie, to oczywiście jest to słowo w liczbie mnogiej. Ludzie to grupa, ale jeszcze chcę Was zapytać. Ludzie to grupa, a jeden? Uwaga, człowiek. Jeden człowiek, ale człowiek plus człowiek to ludzie. Słowo ludzie to jest mianownik liczby mnogiej i używamy tej formy, kiedy jest to podmiot zdania, czyli subject of the sentence. Ważne jest też to, że przed słowem ludzie nie ma takich słów jak dużo, mało, trochę, większość. Nie. I nie ma też liczebników, to znaczy numerów. Kiedy mamy dużo, mało, trochę, większość i liczebniki, będziemy mieć formę ludzi, ale o tym będę mówić trochę później. Teraz o formie ludzie. Ludzie to zwykle podmiot zdania, mianownik liczby mnogiej. Posłuchajcie przykładów, żeby zobaczyć, jak to działa. Są ludzie, którzy nie znają żadnego języka obcego. Ci ludzie nie znają angielskiego. Różni ludzie mają różne pomysły na życie. Tam byli ludzie z różnych krajów. Jacy ludzie Cię denerwują? Ludzie z tego kraju są zwykle niscy i szczupli. Wszyscy ludzie mają podobne problemy. Z formą ludzie używamy czasowników w liczbie mnogiej. Tych form, kiedy mówimy oni. Na przykład ludzie są, ludzie mają, ludzie mówią. A w czasie przeszłym ludzie byli albo ludzie zrobili, ludzie oglądali. Tutaj też ze słowem ludzie musicie używać specyficznych form innych słów. Na przykład, jeśli chcecie powiedzieć these people, to mówicie ci ludzie. Ci ludzie nie mówią po angielsku. Ja wiem, to jest trochę dziwne, bo
ci to też jest forma zaimka ty. Na przykład mówiłem ci albo dałem ci prezent. No tak, ale tutaj, kiedy mówimy ci ludzie, to znaczy these people. Więc możemy powiedzieć: mówię ci, ci ludzie nie mówią po angielsku. Na przykład. Więc tak jak mówimy ten student, ci studenci, ten Polak, ci Polacy, mówimy ten człowiek, ale ci ludzie. Ze słowem ludzie używamy też form zaimków jacy i którzy. Jacy ludzie cię denerwują. Są ludzie, którzy nie znają żadnego języka obcego. Chociaż uwaga, to, że tutaj mamy są ludzie, to nie znaczy, że potem zawsze będzie słowo którzy. Nie. To znaczy, że w tym drugim zdaniu też mamy mianownik. Są ludzie, którzy nie znają żadnego języka obcego. Oni nie znają żadnego języka obcego. To znaczy, że słowo ludzie jest też podmiotem tego drugiego zdania, które zaczyna się od którzy. Którzy nie znają żadnego języka obcego. Z formą ludzie używamy też zaimka wszyscy. Wszyscy ludzie. Mam filmik o wszystkich formach słowa wszyscy i wszystko. Link jest w opisie. I ze słowem ludzie używamy też form przymiotników w liczbie mnogiej w rodzaju męskoosobowym. To znaczy na przykład wysocy ludzie, niscy ludzie, szczupli ludzie i tak dalej. Czyli jeszcze raz, ludzie używamy z czasownikami w liczbie mnogiej, ludzie są, ludzie byli i z różnymi słówkami też w liczbie mnogiej w mianowniku. Ci ludzie, jacy ludzie, którzy ludzie, wszyscy ludzie, wysocy, niscy, szczupli ludzie. Ale tak naprawdę częściej używamy formy ludzi. Kiedy używamy tej formy? Na przykład dużo ludzi. Tak jak wspomniałam na początku, dużo ludzi z całego świata uczy się w mojej szkole online. I tutaj chcę Wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo dumna z mojej szkoły i z moich nauczycielek. Dumna, to znaczy proud. Dlaczego jestem dumna? Bo często wracają do nas uczniowie. Ktoś uczył się na przykład rok temu albo 3 lata temu i teraz wraca do nas. To znaczy, że był zadowolony z kursu. A to znaczy, że moja szkoła i nasze kursy są naprawdę świetne. Zapraszam Was serdecznie, link jest w opisie filmu. Ale wracamy do formy ludzi. Gramatycznie to jest forma biernika i dopełniacza. Tak, bo w rodzaju męskoosobowym biernik i dopełniacz są takie same. Posłuchajcie najpierw przykładów z biernikiem. Znam tych ludzi. Jakich ludzi poznałeś w Polsce? Poznałem różnych ludzi. I miłych, i niemiłych. Czekamy na ludzi, których zaprosiliśmy. A teraz przykłady z dopełniaczem. Nie znam tych ludzi. To jest lekcja dla wszystkich ludzi
zainteresowanych językiem polskim. Jakich ludzi nie lubisz? To jest książka dla ludzi, dla których ważny jest rozwój osobisty. Ilu ludzi uczy się polskiego w tej szkole? Dużo ludzi w Polsce ma psa. Pamiętacie, z formą ludzie używamy tych słów: ci, jacy, którzy, wszyscy, niscy, szczupli, a z formą ludzi używamy tych słów, ale w formie biernika, dopełniacza liczby mnogiej męskoosobowej, to znaczy tych ludzi, znam tych ludzi, nie znam tych ludzi, jakich ludzi, których ludzi, wszystkich ludzi, a przymiotniki mają końcówki -ych albo ich, niskich, szczupłych ludzi. Czyli ludzie to jest forma mianownika, ludzi forma biernika i dopełniacza. Mówiłam Wam, że formy ludzi używamy na przykład ze słowem dużo, dużo ludzi, ale też z innymi podobnymi słowami. Mało ludzi, trochę ludzi, mnóstwo ludzi, wielu ludzi, ilu ludzi. I wtedy, uwaga, wtedy dzieje się coś dziwnego z czasownikiem, co już widzieliście w przykładach z dopełniaczem i z biernikiem, bo czasownik jest wtedy w liczbie pojedynczej. Na przykład, ilu ludzi uczy się polskiego w tej szkole? Uczy się. To jest forma liczby pojedynczej. Możecie pomyśleć, że to jest forma rodzaju nijakiego, bo w czasie przeszłym będzie to rodzaj nijaki. Na przykład, ilu ludzi uczyło się polskiego w tej szkole. Inny przykład, dużo ludzi w Polsce ma psa. W czasie przeszłym dużo ludzi w Polsce miało psa. Tak to wygląda, bo tutaj to jest trochę dziwne. Tak naprawdę to też jest podmiot zdania, ale to jest tak zwany podmiot w dopełniaczu. I ja czasami mówię, że wtedy to te słowa dużo, mało, trochę są podmiotem zdania i dlatego te formy czasownika mają rodzaj nijaki. Może wtedy łatwiej to zapamiętać, tak? Dużo ludzi ma. To myślimy, okej, dużo to trochę jak dziecko. O, dziecko ma, dużo ma. To jest taka moja podpowiedź dla Was. Ale generalna reguła jest taka. Kiedy macie słowa oznaczające ilość, dużo, mało, trochę, mnóstwo, ilu, potem mamy dopełniacz, tutaj to jest forma ludzi, dużo ludzi i czasownik w liczbie pojedynczej w rodzaju nijakim. Więc dużo ludzi ma, trochę ludzi jest i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest temat na kolejną lekcję. Teraz już wiecie, że słowa ludzie używamy w mianowniku i razem z tymi słowami występują te słówka ci, jacy, którzy, wszyscy, niscy, szczupli, czyli przymiotniki w mianowniku rodzaju męskoosobowego,
a forma ludzi to jest biernik i dopełniacz i z tą formą używamy tych słówek. Tych, jakich, których, wszystkich, niskich, szczupłych, czyli przymiotników w formie dopełniacza i biernika rodzaju męskoosobowego w liczbie mnogiej, oczywiście. Brawo! Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. A jeśli ta lekcja była dla Was praktyczna, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić po prostu przez donację, albo możecie kupić jeden z moich świetnych kursów wideo na mojej stronie polishwithdorota.pl. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!